Cześć, znajdujemy się w jednym z najbardziej historycznych miejsc w Australii. Witamy w Cornell. Easy Vlog, zapraszam! Cornell znajduje się na wschodnim wybrzeżu Zatoki Botany, na południe od miasta Sydney. To właśnie tutaj, w tym miejscu, kapitan Cook w kwietniu 1770 roku podczas odkrywania Pacyfiku dotarł do tego wybrzeża i rozbił pierwszy obóz. Dlatego też właśnie to miejsce, Cornell, jest uważane za narodziny współczesnej Australii. Kiedy to właśnie James Cook wyszedł tutaj sobie na ten półwysep i zauważył rdzennych mieszkańców, aborygenów. Próbował z nimi nawiązać kontakt, ale skutecznie go przegonili. Udało mu się przechować tutaj przez 8 dni i zaczął penetrować to wybrzeże, zbierając przeróżne próbki ziemi, gleby oraz roślin. Zdążył też sporządzić mapę całego tego terenu i oczywiście próbował nawiązać kontakt z tutejszą ludnością, ale niestety nie udało mu się. Nie udało mu się dogadać, co oczywiście mnie wcale nie dziwi. Wtargnął na czyś przecież teren. To jest dokładnie odznaczono to wybrzeże, gdzie dotarł James. To jest jakiś rodzaj pomnika, no i oczywiście to jest ten pomnik, ale na nieszczęście jest w remoncie coś tutaj, ale spróbuję jakoś to obejść. Oczywiście po tej wizycie kapitan James Cook złożył raport w Anglii, w którym to stwierdził, że ziemia nadaje się do uprawy i teren jest lekko zalesiony, co oczywiście z pewnością sprzyjałoby uprawie i działania tutaj na tym terenie. Tak więc później na polecenie Josepha Banksa, głównego botanika tejże wyprawy, w 1788 roku wybrano Botany Bay na miejsce nowej osady skazańców tutaj w Nowej Południowej Walii. A 20 września 2004 roku przylądek ten, Cornell, został dołączony do listy dziedzictwa narodowego. Co roku tutaj odbywają się trationy, taki sport potrójny dla zainteresowanych, bieganie, rower i pływanie. Można też tutaj uprawiać oczywiście wędkarstwo, żeglarstwo, nurkowanie oraz windsurfing. Jest tutaj także sezon obserwacji wielorybów, które tutaj pokazują się i można załapać się na darmowy autobus wahadłowy, który kursuje z miasta do Cornell. Do centrum Sydney stąd jest tylko 22 km, całkiem niedaleko, także bardzo łatwo tutaj dojechać. Jest to oczywiście
część, raczej widzę, że taka przemysłowa dzielnica metropolii Sydney. Nie jest to typowe turystyczne miejsce, ale oczywiście o ogromnym znaczeniu historycznym Australii. Plaża nie jest duża, ale dosyć długa. Sporo jakichś miejsc przemysłowych, dużo fabryk. Też tutaj po drugiej stronie Botany. Także i lotnisko. Sporo się dzieje, jeśli chodzi o sektor biznesowy, a nie turystyczny. Lekkie robótki ręczne, wykonane z drewna. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Podejrzewam, że zostało wykonane już po odkryciu Jamesa Cooka, a nie przez rdzennych mieszkańców tych terenów. Spróbuję dostać się z drugiej strony do tego pomnika, który przedstawia historię dotarcia Jamesa. Z tej strony od plaży w remoncie, co mnie nie dziwi, tu wszystko jest w remoncie w Australii, często i zamknięte. Być może uda mi się dostać tam od strony parku. Także wsiadam do swojej ukochanej bryki i lecimy. Fajna kawiarenka. Idę zamówić sobie kawkę. Hello. Good, and you? Small soy latte, please, on me. Bye bye. Cheers. Żeby dostać się do tego parku, w którym znajduje się pomnik Jamesa Cooka, autem, zaraz wam pokażę, gdzie się jedzie. Autem tutaj trzeba kupić bilet za $8, a jak się zostawi przy ulicy, jest za friko. Tylko trzeba iść te kilkadziesiąt metrów z buta. Wybieram tańszą opcję, ponieważ Easy Vlog nie lubi przepłacać, a do Patronite'a jeszcze daleko. Cheers. Macie $8 za cały dzień, także mi spacerek z pewnością nie zaszkodzi. Znajdujemy się Kamei Botany Bay National Park oczywiście i kupę zakazów. Park wygląda fajnie. O, zakaz wprowadzania psów. O, jeśli chodzi o psy, to często tak tutaj bywa. Ale park wygląda fajnie. Zobaczymy, co oprócz tego pomnika jeszcze możemy tutaj wyhaczyć i nagrać oczywiście dla Was. Parking znajduje się tutaj, a tu toalety, z których na pewno muszę skorzystać. A nie wygląda źle. Oczywiście w buszu. No ale kanalizacja, wszystko jest podłączone. Także korzystajmy. O, zobaczcie jaka informacja. A to mi się przypomina, jak ostatnio oglądałem na Netflixie film, gdzie para taka ze Stanów wypożyczyła sobie auto i niestety gdzieś w centralnej części Australii skończyło się paliwo i zaczęła się walka o przetrwanie. Jedna osoba tylko przeżyła, także tutaj nawet macie to samo co na tym filmie. Idzie sobie gościu i szoruje kijkiem ślad po sobie, żeby ewentualnie mógł wrócić, i tutaj jest kilka wskazówek, które mogą nam pomóc w przetrwaniu. Czyli oczywiście, żeby się nie spieszyć, żeby wszystko obserwować, patrzeć dookoła, oceniać zagrożenie, mieć jakiś plan na miejsce, gdzie mamy dotrzeć. Jeśli jest coś złego, żebyśmy o tym jak najszybciej się mogli zorientować. No ciekawe. Ok. Toaleta skończona. Podejrzewam, że tutaj za tym parkiem znajduje się ten pomnik, bo oczywiście chcę go zobaczyć z samego bliska.
Także lecimy tam. No i docieramy od drugiej strony do tego pomnika kultowego dla historii Australii. Tu też jakiś głaz, który na pewno ma jakieś znaczenie. Zobaczmy. No, to dokładnie to, co wam opowiadałem, tylko napisane na tym głazie. A i tutaj ten pomnik. Zaraz podejdziemy. Wysokość, no powiedzmy 15 metrów. Bez rozmachu. Extract from Captain Cook's Journal. Saturday 28 April. O, tak jak powiedziałem, 1770 rok. No, czyli to jest ten pomnik, który upamiętnia pierwszą styczność z australijską ziemią w tym regionie Australii przez Jamesa. James, coś ty narobił, chłopie. A tu, że jakaś budowa, coś robią na moście, nie wiem, czy jakieś rafinerie, czy jakiś nowy port, nie mam pojęcia, ale sporo ludzi przy tym pracuje. No jeśli są ku pamięci takie punkty na świecie, to uważam, że warto jest to zobaczyć, bo jednak coś zrobić pierwszemu, coś odkryć, przechodzi to do historii. Warto zapuścić się w tereny i zobaczyć. Półwysep nie jest atrakcyjny, ale tak jak już powtarzałem, ma ogromne znaczenie historyczne dla Australii. A w parku znajduje się Burrawang Walk. Także skorzystajmy z tej trasy i przejdźmy się kawałek. Zobaczymy, czy napotkamy jakąś zwierzynę. Propos zwierzyny, chciałbym pozdrowić kolegę, youtubera z Queensland. Prowadzi kanał Australia na dziko. Bardzo interesujący. Moim zdaniem śmiało można pokazywać to Discovery. Także jeśli macie ochotę zobaczyć Australię od strony właśnie gonitwy nad zwierzętami, różne takie sytuacje ekstremalne, to kolega Polak Baltazar ciekawie to opowiada. Także jeśli macie ochotę, zapraszam na jego kanał. A zobaczcie, oczywiście każdego może to przerażać. Takie pająki w Australii. O, uciekł. Skubany szybki. Nie wiem, czy jadowity, czy nie jadowity. No. Także trzeba uważać, jak się wejdzie w krzaczory, żeby się nie przykleił do twarzy taki pająk. No wielkości prawie mojej dłoni. Wygląda dosyć groźnie. Lubię chodzić po lasach, ale o zwierzętach i takich innych dziwnych stworzeniach australijskich niewiele mogę wam opowiedzieć.
Ale mogę nagrać, co napotkam po drodze, także nie ma problemu. Czuję się, jakbym był w jakimś ogrodzie botanicznym. Fajnie tutaj jest. Kurde, jak w jakiejś bajce. Tylko nie wiem, czy to mnie może nie przyrodzi się zaraz w jakiś horror. No. Dobrze, że mam wygodne buty. Te, które użyłam na siłkę. Bo łatwo będzie uciekać. Wow. Super. Zobaczcie, jakie korzenie. Oho. Coś nowego. Kompletnie się tego nie spodziewałem. Zobaczmy, jakaś budowla z jakimiś prześwitami zdjęciowymi. O. I tam dalej też jeszcze jakieś zabudowania. No popatrzmy. Negatywy. No proszę. Ramber Baring. I dalej. No takie negatywy. Siema ziomki. Journey. Kamai Botnibaj. Następne. Ryba, roślina, jakiś ptak. Plenty. I następna. O, zobaczcie. Ponad 200 lat temu. No. Ciekawe. Living. I to samo, Kamai Botnibaj. Okej. No. W centrum parku. O. Następny. Ku pamięci Daniel Carr Solander, który razem z Jamesem Cookiem i Sirem Josephem Banksem wylądował w Australii w kwietniu 1770 roku. A, także parę pomników. To jest Australia, tu się strzyże trawę na okrągło. Jak widzicie, łatwo jest pomylić ten park z polem golfowym. No nieźle. Idziemy dalej parkiem, fajnie. Korzystając z okazji, chciałbym Was poinformować, że aż 97% oglądających Easy Vlog nie subskrybuje mojego kanału. Wielka szkoda, bo dobrze by było kliknąć dzwoneczek. Wtedy będziecie co tydzień informowani o nowym filmie, ponieważ filmy wrzucam regularnie. Jeden jest oglądany powiedzmy przez 5000, a drugi tylko 300. Także prawdopodobnie nie zdążyliście, zapomnieliście włączyć subskrypcję i dlatego nie wszystkie filmy YouTube Wam proponuje. Także jeśli macie ochotę regularnie oglądać nowe odcinki, które wpadają zawsze w sobotę, gorąco zapraszam. Dobrze też od czasu do czasu dać jakiś fajny komentarz. Może być negatywny troszeczkę, który mnie troszeczkę tak przyciśnie, zmobilizuje do poprawy. Oczywiście jestem na to wszystko otwarty. Także zapraszam. Dziękuję bardzo. Oczywiście dla tych, którzy już zasubskrybowali ten kanał, bo już jest ponad 2000. Bardzo Wam dziękuję. Nagrywamy dalej, oglądamy, cieszymy się i oczywiście gorąco Was pozdrawiam. Także z tego miejsca chciałbym Was jeszcze poinformować, że za 2 miesiące odcinki z innego kontynentu. Będę tam miesiąc, nie zdradzam Państwa, choć łatwo się domyśleć. Także dajcie suba, bądźcie na bieżąco. Być może vlogi będą częściej. I żegnamy się w australijskiej scenerii, czyli po prostu kupę roślinności,
kupę drzew, jakieś pająki. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, moi kochani. Cześć!